Dzień dobry, witam na kolejnym sobotnim filmie. Dzisiaj będziemy naprawiać ekspres DeLonghi. Działamy. Dobra, nie wygłupiam się, witam kanał Coffee Doctor. Bartek z tej strony. DeLonghi, remont generalny, ekspres nie spienia, ale już wiem, że ma pękniętą grzałę, bo to już sprawdziłem, słuchajcie, to się leje woda spod spodu. Generalnie jest zakamieniony ten ekspres, on ledwo chodzi. Data production, słuchajcie, komisyjnie production. 2010 rok, no to on ma prawo tutaj nam kuleć, słuchajcie. Ideą dzisiejszego filmu nie będzie wymiana grzałki, ja ją wymienię później i dogram wam tylko, że działa. Ideą dzisiejszego filmu będzie wymiana tego gościa, ponieważ ten ekspres ma posłużyć drugie tyle i jest taka szansa, słuchajcie. Więc ideą będzie wymiana serducha. Jak wygląda, mi to się kojarzy serce z żyłami, bypass. Wymiana infuzora, to jest nowy infuzor. No i co, słuchajcie, zapraszam na nową naprawę. Ekspres już obrany, wstępnie ze skórki, jeszcze ten bok. Ściągamy na bok gościa. No i musimy zdjąć kopułę, musimy zdjąć górę, czyli musimy znaleźć wkrętarkę. Słuchajcie, to jest standard w tego typu DeLonghi, po prostu wyciągamy, wykręcamy dookoła 4 wkręty. Nic prostszego, krzyżakowe, gwiazdkowe, nazywajcie jak chcecie. Sobota, długi weekend u was, u mnie trochę wcześniej, no bo to nie na żywo, więc gdzieś poleciała. Dobra, znajdzie się. Więc słuchajcie, czacha odkręcona. Wyciągamy. O ty cholero, ty. A, wyszedł nam odwrotnie, więc nie ma sensu tutaj się szarpać. I słuchajcie, wszystko odkręcone. Co to się wydarzyło? Że ta kamera drgnie, coś spadło. Nieważne, nie przejmujmy się bzdurami. Czapa, słuchajcie, ściągnięta. Czapę na półkę, żeby jej tu gdzieś nie przydernąć niechcący. Ściągnijmy to, bo to i tak w dalszej części naprawy będę musiał ściągnąć. Tu już widzę wkręt wymianki. Dam wam bliżej ekspres. Bo no przyrzewiały chłopaczyna. Ściągnijmy sobie ten front od razu. Tak jak mówię, skupiamy się na infuzorze. Bo pytaliście nawet o to. To jest tak, jak elektrozawory sprawdzimy, już wam mówię jak wyglądała procedura. Sprawdzimy ten elektrozawór, sprawdzimy elektrozawór spustowy. No grzałka przeciekająca to jest jakby temat osobny, ale to nie przeszkadza w diagnozowaniu ekspresu. Jak to wszystko sprawdzimy i nadal jest problem, on ma taką akcję, że zrobi jedną kawę, potem się zblokuje i to nie jest wina tego zaworku, o którym mówiłem w szybkiej naprawie we wtorek. Głupieje ten przepływ wody, on pokazuje taki komunikat, to też jest mylące, zbyt drobno zmielona kawa, bo DeLonghi pokazuje ten komunikat w przypadku, gdy ma problem z przepływem kawy. To w ogóle najczęściej nie jest zbyt drobno zmielona kawa. Jak takie wariacje się dzieją, podejrzany jest infuzor. Też często w komentarzach pytacie, czy ja naprawiam te infuzory, czy ja tam wymieniam te sprężyny, te zaworki. Nie słuchajcie, bo ja muszę dać na to gwarancję i dla mnie taka naprawa jest czasowo nieopłacalna. Dla klienta zresztą też, bo no zajmie to więcej czasu niż jest koszt wymiany tej części, a ja mając nową część daję gwarancję i wiem, że to będzie działać. Po prostu. Tak to wygląda. We własnych warunkach, w domowych warunkach, jeśli lubicie dłubać, można sobie w tym grzebać, ale w warunkach serwisowych, gdzie jest to robione, nazwijmy to po imieniu, biznesowo, czyli dla pieniędzy, no to nie, to się tego nie robi. Ściągamy. To możemy sobie powiesić, ale żeby tu było wszystko dla porządku, wypnijmy tą taśmę. Ona jak zwykle nie chce wyjść. Czekajcie, bo to zła pozycja dla mnie. Przytrzymujemy przy tasiemce, o, wypinamy, ona nam tędy wyjedzie. Tu jest takie przejście, o, śrubka wypadła.
Ekran, cały moduł ekranu na bok, by się tu nie pałętał. No i co, słuchajcie? I mamy widok na wylewkę. Przy okazji tą wylewkę i tak ściągamy teraz tu 2 wkręty. Można ją wyczyścić. One się rzadko przypychają w DeLonghi, ale no jak już mamy na wierzchu, słuchajcie, to why not? Wylewka jest na wężyku. Ponieważ będziemy wymieniać infuzor, to ten wężyk sobie ściągniemy. Za wysoko jesteście jeszcze trochę. Ale może ja na razie wyciągnę go z wylewki. Tu uważajcie, bo jak podjedziecie za wysoko, to tu jest taki pipek na sprężynce. Jak podjedziecie za wysoko, to on wyskoczy. Da się go włożyć z powrotem, pod warunkiem, że znajdziecie, gdzie poleciał. Bo on zawsze, widzicie, że poleciał tam, a znajdujecie go z drugiej strony. W ogóle macie takie doświadczenia, że te rzeczy, które wam upadną, nigdy nie leżą w tym miejscu, w którym upadły. No to jest właśnie z tym pipkiem. To jest element, który służy temu, żeby wylewka sama nie opadała. Po prostu kawałek plastiku taki w formie grzybka, w środku jest sprężynka, ona naciska na tą ściankę i to powoduje, że wylewka sama nie opada. Taka skomplikowana urządzenia. Ściągamy wężyk, wylewkę mamy zdjętą, no i w pełnej krasie, słuchajcie, infuzorę cykorę. Jak odkręcamy infuzorę cykorę? Otóż szukamy odpowiedniego śrubokręta, wkrętaka. Między innymi takowego. Tu są takie, no widzicie, bardzo ładnie to widać. Ja teraz oczywiście to nie jest prawidłowy wkrętak. Ja to teraz widzę, no jestem zachwycony tą możliwością, że widzę to na ekranie komputera, bo no to jest game changer dla mnie, jeśli chodzi o te ujęcia nieostre, których ja generalnie nie widziałem. Bo patrzyłem na ekran tu, który ma 3 cale czy 4, odpowiedni śrubokręt, wracając do rzeczy. Jeszcze w ogóle powiem wam ciekawostkę, odkryłem nową rzecz w Lumixie G7, przypominam, jest zawsze w opisie jaki to model. Autofokus autofokusem, ale znalazłem taką opcję i to dzisiaj dosłownie rano, że jak on nawet tego autofokusa teraz powiedzmy zbliżam, żebyście widzieli, o czym mówię. I on mi tutaj, no teraz akurat wyostrzył na infuzor, ale mogę robić korektę pierścieniem od ostrości. Mogę sobie to skorygować, więc mam nadzieję, że już z ostrością problemy zażegnane. Czy ja mam dobry? Teraz mam za mały. No ludzie, gdzie jest ten prawidłowy? Zaginął chłopaczyna. No jeśli to jest nie ten, no to kurczę, musi być kolejny rozmiar, czyli ten. Okej, mamy to. Odkręcamy te 2 wielgachne śruby to są. Zaraz wam pokażę, w co one się tu wkręcają. Odkręcamy 2 sztuki. Tutaj pamiętajcie, że infuzor, to też mieliśmy dyskusję, zapraszam do grupy na Facebooku. Mieliśmy dyskusję, że właśnie zaparzacz DeLonghi jest tani, bo zaparzacz DeLonghi ma taką konstrukcję, że część funkcjonalności takiego kompletnego zaparzacza typu Saeco, typu Philips, typu Siemens, typu Nivona jest przeniesiona tutaj właśnie, oczywiście zaparzacz mam w tej chwili zablokowany, właśnie do infuzora, czyli jakby ten element macie normalnie w zaparzaczu, czy Saeco, czy Philips. Słuchajcie, czyli jeszcze raz mówiąc, o co chodzi. Zaparzacz DeLonghi to jest zaparzacz Saeco Philips, to jest jakby dotąd. I infuzor realizuje nam tą część zaparzacza w typowym zaparzaczu. Typowym, ja to tak nazywam, to nie jest typowy, on po prostu jest inny. Widać podobieństwo, nie? Tu jest akurat czarna uszczelka, ale ta część zaparzacza jest realizowana w DeLonghi przez stały element ekspresu, znaczy no stały. Element zamontowany w ekspresie. No i tak to działa. Ale wracając, wyjętą mamy te 2 śruby i one absolutnie tu się nie wkręcają w plastik, tylko tu, jak sobie spojrzycie bliżej, są takie podkładki stalowe. One są, jedną widać tu, druga jest tu, niżej. One czasem wypadają, jak się to wykręca, więc trzeba tego pilnować, bo ta śruba wkręca się w tą podkładkę, tam jest nagwintowane. Ale to tyle w tej kwestii. No i co, słuchajcie, teraz trzeba porozpinać węże.
Ale to już odkręćmy wszystko, co mamy do odkręcenia, czyli teraz ta strona. Tu widać jedną i drugą dziurę. Śrubokręt krzyżakowy tym razem, jak znajdę, bo oczywiście gdzieś zaginął. Śrubokręt krzyżakowy i te dwie śruby wkręty. Tu już wchodzą rzeczywiście w plastik. Założę ten śrubokręt. Tu wchodzą w plastik. Trzeba te dwa wkręciszcza wykręcić. No. Poluzuje nam się już infuzor. Można sobie wziąć magnesik, wyciągnąć. Ona nie zawsze wyjdzie, bo ona tam jest naprężona. Wyciągniemy później. Druga. Tak będziecie chyba lepiej widzieć. I spójrzcie, one zaraz wyjdą. Ważne, żeby nie wpadły gdzieś za grzałkę. Tu akurat i tak grzałkę będę wyciągał. I jak widzicie, infuzorem zaczyna latać. Wypinamy te dwa kobelki, one bardzo ważne są. Na razie je gdzieś sobie tu damy na dół. No i teraz nic innego, jak trzeba wypiąć wszystkie zawleczki. Tu jest jedna, tu jest druga, tutaj. No oczywiście dobrze, że mam podgląd, bo widzę na podglądzie, co robię, nie? Wstanę na chwilę. Druga. I tu jest trzecia. I co? Ten infuzor już chodzi. Można ten wężyk wypiąć. One mają tu takie kanały, w które wejdą. Ten wężyk wypinamy, ściągamy. To jest takie... Ach, ty złaś. Kurna, to zawsze ciężko schodzi. O, to jest takie zabezpieczenie, żeby na tym kolanku ten wężyk się w którymś momencie nie załamał po prostu. Żeby się chłopaczyna nie podłamał nam. Wyciągamy go tutaj przez ten zaworek. Wyciągamy do przodu dziada. Tu go na razie zostawiamy. Ten ostatni wychodzi najciężej, ale to wyciągnijmy sobie infuzor. To jest bardzo ważna wlepka, słuchajcie, bo tu będzie szła taśma do tego modułu ekranu i tą wlepkę załóżcie na wierzch, żebyście potem, to jest zabezpieczenie, to wszystko, żebyście potem przy zakładaniu obudowy nie urwali któregoś z tych kabli, tylko wam obudowa wejdzie ładnie po tych wlepach. No i wyciągamy gamonia, słuchajcie. Tu będzie trochę walki, więc szersza perspektywa się przyda. Można wyciągnąć sobie pensetą ten wężyk, to nam trochę ułatwi. W brutalny sposób. O, mamy to. I pamiętajcie, że on jeszcze, to będzie tu widać, jest na takim wężu. To jest wąż spustowy, odpływowy, jak zwał, tak zwał, mówię o tym. Ja go akurat mam w komplecie z tego, bo ten zaraz zobaczycie, jak wygląda. On jest doprowadzony tutaj. Tutaj go widać, trochę go widać. Więc ja go tu podważam, nie kalecząc przewodów. To ważne, bo on tu jest oczywiście zapieczony. O, teraz infuzor, z niego się może lać, nam wychodzi. No słuchajcie, nie wygląda dobrze. Wąż standardowo jest taki ciemny, bo tu spływają spływki. No ale sam infuzor do wymiany. Teraz słuchajcie, ważna rzecz. Ważna rzecz, mili Państwo. Trzeba zajrzeć do środka. Zróbmy tu trochę miejsca. Bo tu zawsze, może to jakoś, o, będzie chyba widać, tu zawsze jest syf w środku. Widzicie? To wszystko. Tu trzeba, jeśli, o, wspomniane wkręty trzymające infuzor wypadły, bardzo dobrze. I tu po prostu, słuchajcie, trzeba najpierw, ja to robię tak, najpierw to robię na sucho. I tu nie ma nawet takiej tragedii, jakby się należało spodziewać. Ja to robię na sucho. Teraz trochę psiuku. Masujemy szczotą. Przy okazji, tu winda na pewno wygląda nawet całkiem ładnie. No oczywiście ręcznikiem teraz wytrzeć, zebrać resztę brudu. Ok. Przy okazji, tu widzicie, spójrzcie. O, widać tam tą wielgachną śrubę, nie? Tam. Jakby wam to... O, tam.
można ją, mając wyjęty infuzor, od razu smarem dziabnąć małpę, bo mamy do niej cały dostęp. Tylko tu ja was uczulam, bo ja to widzę u klientów. Smar nie służy do tego, żeby kilogram tam napaćkać. Posłuchajcie, tylko zamieszać. Dosłownie trochę on się rozprowadzi na tej sprężynie. Nie pełna ilość, nie paćkajcie, pamiętajcie, że kawa pyli. No i co? Tu mamy czysto, śruba nasmarowana. No to lecimy z gościem, słuchajcie. Ten wężyk, do tego zaraz wrócimy, bo jak znam życie, a może nie będzie za krótki. Ten wężyk, tu musicie znaleźć, tego wam na pewno nie wyłapie kamera. W środku jest taki otwór, który ten wężyk przepuści nam tu, ten, który wyciągałem, przepuści nam tu na zewnątrz. Patrzcie z tamtej strony, może nawet wam dam bliżej. O, on się pojawi gdzieś tu. Obserwujcie. Złapałeś tu ostrość? Złapałeś. Więc ja go tutaj wciurgam. O, idzie. A czy wyjdzie? O, widzicie? On musi tędy przejść, bo on nam idzie na tą końcóweczkę tutaj pod wężykiem. Wciskamy gamonia, patrząc na okoliczne przewody. Mogę sobie go tu jeszcze naddać. No i to mamy. I teraz słuchajcie, oczywiście zestaw uszczelek. I lecimy z infuzorem. Tak może z kosem będziecie lepiej widzieć, to na razie na bok, zaraz będziemy te wężyki przekładać. Na luźnym infuzorze dobrze jest sobie włożyć jeszcze maziadło. Ten jeden wężyk tutaj. Bo to... Tu oglądamy oczywiście ten wężyk, czy on nie jest zapchany, ale nie jest. Infuzor idzie tą stroną, pamiętajcie, ten wężyk, któryśmy przed chwilą wkładali, musi iść tu do frontu. To, żeby wam się nie zaczepiło. No i słuchajcie, gibamy gościa. On ma tutaj takie dwie prowadnice prostokątne, jeszcze go wyciągnę, jak mi się uda. O, widzicie? One muszą, tam są takie otwory dokładnie w tym samym kształcie, one muszą tam wejść. O, co się nam właśnie, spójrzcie, udało. Niech no, o, widzicie? Wchodzi, wychodzi. Teraz dobrze jest sobie ten wężyk tutaj wprowadzić, bo potem jest, jak jest skręcony infuzor, jest go ciężko włożyć. Tu istnieje ryzyko, że wam się zetnie ta uszczelka, ale jak jest nasmarowana, no to idzie ślizgiem dziewczyna. A jak? Zawleczka od razu. I teraz możemy resztę wężyków zostawić w spokoju. I skręcamy infuzor, czyli sprawdzamy te dwie blaszki, czy nie wypadły. Jeśli nie wypadły, wracamy z tematem. Tak się to zakłada. Spójrzcie. Tak się to zakłada. Tak się to dokręca. Przy nowym... Aha, no oczywiście musimy go dosunąć. Przy nowym infuzorze tam są takie plastikowe... Trzeba je przepchnąć w tych dziurkach. Dokręcamy i tu dosyć mocno. Też nie na pałę, żeby nie zgnieść plastików w ekspresie. Pamiętajcie, że tu się wkręca metal w metal. Więc... No tu każde zaparzenie kawy ten infuzor wciska, więc on tu musi bardzo pewnie siedzieć. Z zapamięci, moi drodzy. Ten magnes to mi bardziej przeszkadza niż pomaga. Wkręcamy oba te wkręty, bo one są tu bardzo ważne. Dociągamy. Też z wyczuciem tutaj, bo już parę razy zdarzyło mi się, że ukręciłem taki wkręt. Więc tutaj pamiętajcie, że wkręcacie w plastik. Może wam się wydawać, że nie macie tyle siły, żeby wkręt ukręcić. Wierzcie mi, wiele siły nie potrzeba. Czy mi się wydaje, czy tu jest ostro? Jest ostro. Drugi wkręt. Dokręcamy. Dobra. No i co? Tu można przetrzeć, bo widzę, że jest jakiś syf na tej blaszce, żeby to chociaż trochę estetyki było w tym, o tym mówię. Czyli tu już coś się lało.
Ale to chyba już nam nie zejdzie tak łatwo. Dajcie mnie jakąś szczoteczkę. I to już jest wżarty brud. Mega ostro wżarty. No, nie chcę zejść. No słuchajcie, to tylko estetyka i tak tego nie widać. Próbowałem, chciałem, nie udało się. Za pamięci. Cyk, jeden przewód. Strony nie mają znaczenia, to jest microswitch, który cały czas daje sygnał, a jak dojedzie, zaparzasz do góry, to go rozłącza. Ten akurat jest tak skonstruowany, tak podłączony. Przewody można tu cofnąć. No i teraz słuchajcie, 2 uszczelki i 2 wężyki. 2 uszczelki i 2 wężyki. Kiziu miziu smarem. One nam tu powychodziły, więc tak. To jest ten, który idzie tu. Trzeba go trochę wyprostować. Tam w środku, nie wiem czy to widać, pewnie widać, tutaj jest otwór na niego. Więc wcelowujemy tam. O, on nam tu wyłazi, gościunio. O, przeciągamy linę. On ma tutaj się ładnie ułożyć. Przeprowadzamy go przez tą ramkę tu. Tędy on ma iść. Teraz zanim go wepniemy, będzie nam łatwiej wpiąć to zabezpieczenie przed załamaniem psychicznym wężyka. I to zawsze ciężko wchodzi, ale damy radę, słuchajcie. Bo jak nie my, to kto, nie? Bo jak nie my, to kto? Stanę sobie, słuchajcie, bo to nie robota na siedząco, takie rzeczy. Mamy to? Powiem wam tak. Ja do takich rzeczy nie mam cierpliwości. I nigdy chyba już jej nie nabiorę. No ale jest. Najważniejsze, że jest sukces. Celujemy. Dociskamy za stalową część wężyka. Weszło. Albo i nie. Zawleczka. Pana Jureczka. Akurat pan Jureczek u mnie był przed chwilą. Pozdrawiam. No i słuchajcie, ostatni wężyk, on tu jest schowany. Może trochę się... widzicie ładnie. Ten też, on wchodzi tu. Zaraz wam to pokażę, jak tylko uceluję. On się już tu wyłania. Można trochę sobie tu pocelować, żeby on się tu odczepił. O, on się pojawia. No widzicie. O, już go tu widać. On ma wejść tu. Więc ja go sobie tu trochę wyciągam do góry, żeby złapać w paluchy o-ring. No i teraz celowanko. Celowanko. Dociskanko. I zawleczka. I w ten sposób, takim sposobem, mili Państwo, wymieniliśmy kompletny infuzor, czyli jakby część zaparzacza, można powiedzieć. Część systemu zaparzania w ekspresie DeLonghi. Wlepka. Jeszcze wylewkę zaraz założymy. Wlepka, ona się teraz będzie tu słabo trzymać. Zaraz z nią tu wrócimy. Wylewka. Jeszcze wylewka. Ja ją oczywiście umyję, ale to już tak na potrzeby. Słuchajcie, ważna rzecz. Tu jest taki... Gdzie to w tą stronę? Tu jest taki element, no taki zaczepiks, przez który musicie ten wężyk przełożyć. To o to chodzi, żeby on... To ma służyć temu, żeby ten wężyk się stąd nie wyszarpał. Widać? Widać. I teraz dopiero cisnąć go na tego dzióbka. Ja wam tego nie pokażę, bo mi zabraknie wężyka. Najlepiej to sobie wziąć pensetę, pamiętając, żeby nie wysunąć tego, na razie przynajmniej w sposób niekontrolowany. Biorę sobie pensetę, pincetę, łapię sobie węża, może nawet uda mi się wam to pokazać. O. I nakładamy. No i właśnie, mówił, żeby trzymać, a nie trzyma. No nie uda mi się wam tego pokazać, bo słuchajcie, wstanę, włożę, bo to naprawdę gimnastyka. Tak jak oglądacie Szymona, wielkiego elektronika, lutowanie, no to wszystko jest praktycznie na wierzchu, a tutaj to jest grzebanie w ekspresach. Nie wszystko da się w ten sposób pokazać. No ale musimy sobie radzić, każdy sobie radzi jak umie, jeden lepiej, drugi gorzej.
Co poradzisz? Co poradzisz, jak nic nie poradzisz? Trochę sobie tym zjedźmy. O. No właśnie, proszę cię. O. Idzie. Idzie. Oczywiście z tą pensetą też musicie tak z wyczuciem, żeby po pierwsze nie złamać tego pipka, po drugie, żeby nie pokaleczyć wężyka, no bo będzie Lipton, będzie się lała ta woda na wszystkie strony zamiast wylewką. No, mamy to włożone. Więc możemy po pierwsze sprawdzić, czy ten wężyk nie jest za krótki. Jak to zrobić? No, wziąć wylewkę na dół. On sobie tu ładnie idzie, nie ciągnie do góry, więc jest idealnie. Nie spadaj, nie strasz mnie. To słuchajcie, łapiemy wylewkę kręcikami. I teraz co? I teraz ja się biorę dalej za ten ekspres. Ale tak, wymianę grzałki już widzieliście, jak to się robi. Wrzucę wam oczywiście, gdzieś tutaj się pojawi film z tego. No bo to nie ma sensu drugi raz. No po to są te filmy, żeby były odnośniki. Źle, najpierw tu. Odnośniki, żeby się nie powtarzać, żeby nie grzebać cały czas w tym samym, bo to bez sensu. No i tyle. I wymianę infuzora już znacie. Oczywiście w generalnym przeglądzie co będę jeszcze robił. No, na razie tego ekranu nie wkładam, bo będę jeszcze robił grzałkę. Co będę robił? Wymiana wszystkich o-ringów norma. Sprawdzimy, czy pompa ma ciśnienie odpowiednie też. Wymiana grzałki, sprawdzenie tych termików, wyczyszczenie tego wszystkiego, wyciągnięcie tego, to też nagram o tym kiedyś osobny film. Wyciągnięcie tego kanału zwrotnego, bo ta woda tutaj, ten syf tutaj, zaraz dojedzie, to zobaczycie. Cały ten syf, to on już jest obrośnięty tam w środku kamieniem, ten kanał zwrotny z zaworu spustowego. Rozszczelnia się i ta woda tu płynie. To jest standard DeLonghi, też się to robi. Generalnie wychodzi cały ten element z grzałką. Całe to trzeba ściągnąć sprzęgło, ale to o tym zrobię bez dubli, może najbliższe zobaczymy. Także wymiana infuzora tak wygląda. Wszystko. To, tak jak mówiłem teraz, podsumowując film, słuchajcie. Stara część. Nie położę jej na ekspresie, bo z niej się leje. Sprawdziłem elektrozawory. Grzałka pary cieknie, ale ona na tyle cieknie, że mogłem sobie diagnozować ten ekspres. I ten ekspres miał problem pod tytułem wariacje z przepływem wody. Raz ta woda leciała, raz on się zapychał. Chyba mam smar na twarzy. Znowu robił kawę, nie robił, pompował, nie pompował, wywalał komunikat o zbyt drobnym mieleniu. No to jak ten ekspres się zachowuje jak nawiedzony, to często, gęsto problem jest w tym. I tak jak mówiłem, my to wymieniamy. My tego nie naprawiamy, bo to do nas wracało, kiedyś to robiliśmy. Nie jest to aż tak droga część. To 40 zł netto plus robota. I mamy pewność i możemy dać na to gwarancję, że to będzie działać. Tyle z mojej strony, słuchajcie. Zapraszam na grupę na Facebooku. 170 parę osób już się uzbierało i ciągle przybywa. Fajnie. Tam pomagamy sobie gratis, tak jak na tych filmach. Dzielimy się wiedzą, wymieniamy się, śmiejemy się, rozmawiamy. No jak to na Facebooku. Zapraszam do subskrypcji. 73% z Was nie subskrybuje, a dla nas to jest ważne, bo YouTube nam zwiększa zasięgi dzięki temu. Także kliknijcie ten guziczek, dzwoneczek, jak tam chcecie. Dajcie łapkę w górę, jak się podobało. Jak się nie podobało, wiecie co robić. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Działamy dalej. Mówił do Was Bartek. Smacznej kawki jak zawsze życzę. Kanał Coffee Doctor. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.